Witam serdecznie, tu Bartek Kulczyński. Organizacje zdrowotne szacują, że w 2030 roku z powodu chorób układu krążenia umrą na świecie ponad 23 miliony ludzi. Aktualnie na samą chorobę niedokrwienną serca cierpi około 200 milionów osób. Dane te są na tyle przerażające, że warto zająć się tym problemem. Tym bardziej, że nie jesteśmy bezradni i zapewniając naszemu organizmowi dowóz wielu wartościowych składników odżywczych, możemy wzmocnić swoje serce. Mam tu na myśli zarówno działanie profilaktyczne, aby ustrzec się przed chorobami serca, jak również działanie wspomagające leczenie, jeśli już z takimi chorobami się zmagamy. I w tym odcinku podam Państwu listę składników pokarmowych, o których spożycie szczególnie warto zadbać. Jednak postaram się podejść do tego tematu jak najbardziej praktycznie. Opowiem m.in. dlaczego są one ważne dla naszego serca, w jakich ilościach ich potrzebujemy, jakie produkty powinniśmy jeść, aby je dostarczyć, plus podam kilka dodatkowych wskazówek. Zapraszam do oglądania. Pierwszym składnikiem, bez którego układ krążenia, w tym serce, nie funkcjonuje poprawnie, jest magnez. W wielu pracach naukowych ich autorzy potwierdzają, że zwiększone spożycie magnezu wraz z dietą wiąże się z ponad 20% redukcją ryzyka wystąpienia niewydolności serca. Mało tego, osoby, które włączają do diety produkty bogate w magnez, są mniej narażone na pojawienie się arytmii komorowych i nadkomorowych. Przy okazji wspomnę, że magnez to jeden z ważniejszych składników pokarmowych, który przyczynia się do redukcji ciśnienia krwi. W jednej z prac naukowcy wykazali, że stosowanie go w wysokich ilościach pozwala obniżyć skurczowe ciśnienie krwi średnio o nieco ponad 4 mm supertenci i rozkurczowe ciśnienie o ponad 2 jednostki, co należy uznać za dobrą skuteczność działania. A jak wiadomo, obniżenie ciśnienia krwi to jeden z istotnych elementów dbania o zdrowie serca. Co więcej, dodam też, że osoby dostarczające odpowiedniej ilości magnezu odznaczają się mniejszą śmiertelnością z powodu zawału serca. Z kolei niedobór magnezu może być przyczyną zaburzeń rytmu serca i zgodnie z tym, co podają eksperci, zbyt niskie wysycenie organizmu tym pierwiastkiem zwiększa aż o 50% ryzyko pojawienia się migotania przedsionków i przerostu lewej komory serca. Zgodnie z zaleceniami każdy z nas powinien spożywać codziennie od około 300 do 400 mg magnezu. Ta niższa wartość dotyczy kobiet, zaś wyższa mężczyzn. Aby nie zabrakło nam tego pierwiastka, oczywiście w pierwszej kolejności powinniśmy skupić się na naturalnych produktach, które są jego dobrym źródłem. I wśród tych produktów wymienić należy przede wszystkim wody mineralne o wysokiej zawartości magnezu, kaszę gryczaną i jęczmienną, ryż brązowy, pestki dyni, nasiona słonecznika, nasiona sezamu i nasiona chia. Stosunkowo dużo magnezu znajdziemy też w orzechach, mam tu na myśli m.in. migdały, nerkowce i orzechy brazylijskie. Dodatkowo magnez znajduje się w kakao i białej fasoli. Jeśli ktoś z jakiegoś względu chciałby jednak uzupełnić magnez sięgając po preparaty, to polecam przede wszystkim magnez w formie cytrynianu, jabłczanu lub treonianu magnezu. W przypadku, gdy cierpimy na niedobór magnezu, to zwykle stosuje się ten pierwiastek w ilości około 200-300 mg na dobę. Tu jednak podkreślam, że lepiej jest brać magnez częściej, a w mniejszych dawkach, ponieważ wówczas nasz organizm lepiej go wykorzysta. Warto pamiętać też o tym, że w pewnym stopniu witamina B6 poprawia działanie magnezu, ale do samej tej witaminy za chwilę jeszcze przejdę. Gdy mowa o magnezie, to nie sposób nie wspomnieć również o potasie. Właściwie można uznać, że te dwa składniki bez siebie nie funkcjonują. Nie chcę zagłębiać się w fizjologię, więc tylko powiem, że magnez i potas wykazują podobne działanie na wielu różnych płaszczyznach. Dla przykładu potas również obniża ciśnienie krwi, przy czym efektywność w tym zakresie może być jeszcze wyższa niż w przypadku magnezu. I zupełnie tak samo jak w przypadku niedoboru magnezu, taki deficyt potasu zwiększa ryzyko pojawienia się arytmii nadkomorowych i to aż o 60%. Czyli gdy brakuje nam potasu, wówczas serce zaczyna nieregularnie pracować. Zgodnie z danymi literaturowymi spośród wszystkich związków mineralnych obecnych w naszej diecie potrzebujemy najwięcej właśnie potasu i są to na tyle wysokie ilości, że wcale nie jest tak łatwo pokryć takie zapotrzebowanie w 100%. Wynosi ona aż 3500 mg na dobę, przy czym optymalna porcja to nawet 4700 mg. Jeśli chodzi o produkty bogate w potas, to przede wszystkim należy wymienić tu warzywa, takie jak pomidory, ziemniaki, bataty, dynia, jarmuż, brukselka, kalarepa, botwina czy szpinak. Dobrym źródłem potasu są również strączki, w tym głównie fasola biała. Potas dostarczą nam też owoce. Najbardziej zasobne w ten pierwiastek są morele, brzoskwinie i kiwi. Do innych dobrych źródeł potasu zaliczamy też dzikiego łososia, kaszę gryczaną, pestki dyni, kakao, kurki, boczniaki i wodę kokosową.
W sytuacji, gdy mamy niedobór potasu i problem z jego dostarczeniem wraz z dietą, ewentualnie można posiłkować się różnymi preparatami. Najlepiej sprawdzą się formy takie jak cytrynian i chlorek potasu. Należy jednak pamiętać, że chlorek może podrażniać jelita. Najczęściej suplementuje się od około 300 do 1000 mg dziennie. Przy okazji warto podkreślić też to, że bez magnezu komórki naszego organizmu mają problem, aby pobrać potas z krwi. Co więcej, deficyt magnezu sprawia, że organizm pozbywa się większych ilości potasu. Mało tego, w sytuacji, gdy mamy niewiele potasu, a zaczniemy suplementować magnez, wówczas możemy jeszcze bardziej pogłębić deficyt potasu. To tylko potwierdza, że magnez i potas idą w parze i jednocześnie musimy zadbać o obydwa te pierwiastki. Kolejnym pierwiastkiem, o którym warto powiedzieć kilka słów w kontekście serca, jest selen. Co prawda jest on głównie kojarzony z pracą tarczycy, to jednak ważny jest również właśnie dla serca. Dla przykładu badacze zauważyli, że osoby, które miały wysokie stężenie selenu we krwi, cechowały się mniejszym ryzykiem wystąpienia choroby wieńcowej. Warto powiedzieć też o tym, że selen zmniejsza stan zapalny i stres oksydacyjny wśród osób zmagających się z chorobą niedokrwienną serca. W przypadku skrajnego i długotrwałego deficytu selenu w organizmie może rozwinąć się tzw. choroba Keshan. W uproszczeniu można powiedzieć, że jest to niewydolność serca związana m.in. ze zwłóknieniem i powiększeniem mięśnia sercowego. Na szczęście przypadków tej choroby obserwujemy bardzo niewiele, niemniej dowodzą one, że selen jest ważny dla serca. Według zaleceń osoby dorosłe powinny spożywać codziennie około 55 mikrogramów selenu. Dobrym źródłem selenu w naszej diecie są orzechy brazylijskie, ryby morskie takie jak łosoś, tuńczyk, śledź, flądra i dorsz, a także owoce morza. Stosunkowo dużo wspomnianego pierwiastka znajdziemy też w podrobach, żółtku jaj, mięsie czerwonym i mięsie drobiowym. Gdyby ktoś z Państwa zdecydował się na preparaty z selenem, to najbardziej właściwą formą jest selenometionina. W badaniach naukowych zwykle stosowano ją w ilości około 100 do 200 mikrogramów dziennie, ale dla rzetelności materiału muszę podkreślić, że w kontekście chorób układu krążenia suplementacja wyłącznie samym selenem nie przynosiła dodatkowych korzyści zdrowotnych. Jedyne, gdy była podawana jednocześnie z różnymi przeciwutleniaczami, takimi jak witamina C, E czy beta-karoten, dopiero wówczas spowodowała zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych o 23%. Teraz przejdźmy do witamin. Na pierwszy ogień idzie witamina B6. Jej dużą zaletą jest to, że reguluje ona poziom homocysteiny we krwi, czyli cząsteczki, której nadmiar uszkadza naczynia krwionośne. Ponadto w jednym z badań eksperci odnotowali, że osoby, które spożywają wysokie ilości witaminy B6 mają mniejsze ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej aż o 40% w porównaniu do osób, które dostarczają niewiele tego składnika. Co więcej, wysycenie organizmu witaminą B6 wiąże się również z mniejszym ryzykiem zawału mięśnia sercowego o 48%. Podobne działanie zostało również potwierdzone w wielu nowszych pracach naukowych. Przy okazji dodam też, że zapewnienie odpowiedniego spożycia witaminy B6 wiąże się z mniejszą śmiertelnością z powodu chorób układu krążenia, w tym choroby wieńcowej. Jednocześnie przypomnę, że witamina B6 poprawia działanie magnezu, o którym już mówiłem. Do poprawnego funkcjonowania osoby dorosłe potrzebują około 1,5 mg witaminy B6. Jest to ilość, którą bez problemu powinniśmy pokryć wraz z naszą dietą, a to dlatego, że witamina ta występuje naprawdę w wielu produktach. Jej źródłem są np. ryby takie jak łosoś i pstrąg, mięso drobiowe, mięso wieprzowe i podroby, w tym wątróbka. Witaminę B6 znajdziemy też w produktach pochodzenia roślinnego, takich jak kasza gryczana, ryż brązowy, orzechy włoskie i laskowe, nasiona słonecznika, pieczywo razowe, otręby pszenne, biała fasola, banany i ziemniaki. Ze względu na fakt, że witamina B6 jest wszędobylska, to nie widzę konieczności jej suplementacji, ale żeby zachować formułę dzisiejszego filmu, to jeśli mamy jej niedobór, to zwykle wystarcza około 20 mg dziennie. Najlepiej w formie aktywnej, czyli w postaci fosforanu pirydoksalu, który zapisywany jest w skrócie jako P5P. Ewentualnie może być to też chlorowodorek pirydoksyny. W kontekście układu sercowo-naczyniowego ważna jest też witamina D, a to za sprawą tego, że wykazuje działanie hipotensyjne, czyli obniża ciśnienie krwi i zapobiega rozwojowi nadciśnienia tętniczego. Z kolei jej brak może zwiększać ryzyko wystąpienia migotania przedsionków. Muszę jednak zaznaczyć, że aktualne dowody naukowe nie potwierdzają szczególnych korzyści z suplementowania witaminy D w kontekście zmniejszania ryzyka choroby wieńcowej. Ze względu na fakt, że witamina D w wysokich ilościach występuje tylko w niewielu produktach, w tym głównie w rybach takich jak węgorz, dziki łosoś, pstrąg tęczowy, śledź i tuńczyk, to zaleca się suplementować ją przez cały rok.
W przypadku, gdy nie mamy niedoboru tego składnika, co jednak zdarza się dosyć rzadko, wówczas zwykle wystarczy stosować około 2000 jednostek witaminy D3, jeśli mowa o osobach dorosłych i seniorach do 75 roku życia i około 4000 jednostek w przypadku osób po 75 roku. Konkretna dawka witaminy D powinna być dobierana indywidualnie w zależności od wielkości niedoboru tego składnika, masy ciała czy też występujących chorób, w tym chociażby chorób zapalnych jelit. Zdarza się, że nawet zaleca się dawki rzędu około 10 000 jednostek dziennie przez określony czas, a czasem nawet i więcej. Tu przy okazji jeszcze praktyczna uwaga. Witamina D do swojego poprawnego działania potrzebuje magnezu. To tylko potwierdza, że do żywienia powinniśmy podchodzić kompleksowo, a nie wybiórczo, a o samym magnezie już powiedziałem. Oczywiście wielu osobom stosowanie witaminy D3 kojarzy się również z witaminą K2 i właściwie słusznie, choć nie wspomaga ona bezpośrednio działania witaminy D. Jej rola polega jednak na tym, że zapobiega ona odkładaniu się wapnia w naczyniach krwionośnych, co potencjalnie może mieć miejsce podczas suplementacji wysokimi dawkami witaminy D. W ten sposób może chronić przed miażdżycą i nadciśnieniem tętniczym. Jeśli już wywołałem witaminę K2 do tablicy, to powiem o niej jeszcze kilka słów. Otóż badacze zaobserwowali, że wysokie spożycie witaminy K2 wiąże się z mniejszym ryzykiem rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, nawet aż o 48%. I ten efekt wiąże się prawdopodobnie z tym, co powiedziałem przed chwilą, czyli że witamina K2 zapobiega kalcyfikacji, czyli zwapnieniu tętnic. Dodam też, że w przypadku osób dostarczających wysokiej ilości witaminy K2 obserwuje się niższe ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej o 30% i niższą śmiertelność z jej powodu. Tu zaznaczę, że o ile witamina K1 również jest ważna dla naszego organizmu, to w kontekście chorób serca nie jest ona aż tak skuteczna jak witamina K2. Niestety dotychczas nie doczekaliśmy się rekomendacji, ile należy spożywać witaminy K2 określanej mianem menachinonu. Różne organizacje podają, że ogólnie powinniśmy dostarczać około 60 mikrogramów witaminy K dziennie, przy czym głównie odnosi się to do witaminy K1 nazywanej filochinonem, której źródłem są produkty roślinne. Nie dość, że nie do końca wiadomo, ile dostarczać witaminy K2, to na domiar złego, w odróżnieniu od witaminy K1 występuje ona w niewielu produktach. Jej najlepszym źródłem pokarmowym jest natto, czyli fermentowana soja, ale domyślam się, że mało kto z Państwa spożywa ten produkt, a podejrzewam, że część z Państwa pierwszy raz nawet słyszy tę nazwę. Inne źródła witaminy K2 to wątroba wołowa, a także niektóre sery, w tym np. Camembert, Roquefort i Brie. Jeśli ktoś z Państwa uzna, że chciałby stosować witaminę K2, to zgodnie z danymi naukowymi wystarczające będzie około 200 mikrogramów dziennie. Tu jednak pozwolę sobie zaznaczyć, że witamina K2 występuje w różnych postaciach i stosujemy zawsze witaminę K2 MK7. Jednocześnie zaznaczę, że witamina K2 jest bardzo bezpieczna dla naszego zdrowia i właściwie nie grozi nam jej przedawkowanie. Gdy mowa o witaminach w kontekście układu krążenia, to wypadałoby powiedzieć też coś o witaminie C. Jednak jest ona na tyle znana, że nie będę się nad nią szczególnie rozwodzić. W każdym razie witamina ta zmniejsza sztywność tętnic, chroni naczynia krwionośne przed uszkodzeniami, redukuje ciśnienie krwi, a także skutecznie obniża poziom trójglicerydów we krwi. Co więcej, naukowcy zauważyli, że wzrost spożycia witaminy C jest związany z mniejszym ryzykiem rozwoju choroby niedokrwiennej serca. Dodam też, że naukowcy również odnotowali, że osoby, które miały wyższe stężenie witaminy C we krwi, rzadziej umierały z powodu chorób układu krążenia, w tym wspomnianej choroby niedokrwiennej serca. Dla zasady powiem, że dobowe zapotrzebowanie na witaminę C wynosi 90 mg, jednak uważam, że tą ilością nie ma co się szczególnie sugerować. Właściwie jest ona wystarczająca wyłącznie dla zapewnienia podstawowych potrzeb, a żeby wyciągnąć z niej potencjał, który w niej drzemie, potrzebne są wyższe ilości rzędu 250 czy nawet 500 mg na dzień. Taką ilość jednak dość trudno dostarczyć wyłącznie dzięki produktom spożywczym, niemniej powinny być one podstawą. Najlepszymi źródłami pokarmowymi witaminy C, jak chodzi o warzywa, są papryka, jarmuż, brokuły, kalafior, brukselka, kapusta, w tym kapusta kiszona i zielona pietruszka. Dużo witaminy C zawierają też owoce, takie jak dzika róża, rokitnik, czarna porzeczka, kiwi, truskawki i cytrusy. Zanim przejdę dalej, więcej podobnej wiedzy przekazuję w moim porannym dzienniku zdrowia, dlatego chciałbym teraz krótko zaprosić Państwa, aby się na niego zapisać. Dziennik, czyli darmowy biuletyn mailowy, piszę i wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano, więc jest to sposób, aby rozpocząć dzień od ciekawej wiedzy o metodach na lepsze zdrowie.
Każdy dziennik piszę prosto i krótko, aby był szybką i lekką lekturą do porannej kawy lub herbaty. Aby się zapisać na dziennik, wejdź na www.drbartek.pl/dziennik. Pole na zapis znajduje się pod zieloną strzałką. Serdecznie zapraszam, a teraz wracam do tematu. Witaminą, o której stosunkowo mało się mówi, a która również jest ważna dla naszego serca, jest witamina B9, czyli kwas foliowy. Badacze dowiedli, że stosowanie kwasu foliowego spowodowało korzystne obniżenie poziomu homocysteiny we krwi u osób z chorobą wieńcową. Tak jak już wspominałem, homocysteina to substancja drażniąca nasze naczynia krwionośne, która zwiększa ryzyko choroby niedokrwiennej serca. Co więcej, eksperci odnotowali poprawę przepływu krwi w tętnicach na skutek spożywania tej witaminy. Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na kwas foliowy dla osób dorosłych, to wynosi ono 400 mikrogramów na dobę. Najwięcej kwasu foliowego znajduje się w ciemnozielonych warzywach. Mam tu na myśli jarmuż, szpinak, brukselkę, brokuły, natkę pietruszki, a także szparagi. Stosunkowo dużo tego składnika znajdziemy też w strączkach, w tym fasoli białej, bobie i grochu, a także w otrębach pszennych i migdałach. Kwas foliowy występuje też w produktach zwierzęcych. Na szczególną uwagę zasługują tu podroby, takie jak wątroba oraz żółtko jaja. Ogólnie badania przeprowadzone w Polsce pokazały, że nie spożywamy zalecanych ilości kwasu foliowego. Niemniej nie uważam, aby suplementacja była potrzebna. Ze spokojem potrzebne ilości możemy dostarczyć wraz z dietą, ale jako ciekawostkę powiem, że w odróżnieniu od wielu różnych składników, kwas foliowy syntetyczny, stosowany w suplementach lub produktach wzbogacanych, wchłania się w wyższym stopniu niż naturalny kwas foliowy. Na dzisiejszej liście nie mogło zabraknąć również kwasów tłuszczowych omega-3, głównie w postaci kwasów EPA i DHA, a to dlatego, że te związki działają silnie ochronnie na serce. Mowa tu m.in. o usprawnieniu przepływu krwi w naczyniach krwionośnych, obniżeniu poziomu trójglicerydów, redukcji ciśnienia krwi, zapobieganiu powstawania miażdżycy i zmniejszeniu stanów zapalnych. To wszystko przekłada się na to, że jak udowodnili badacze, dostarczanie wysokich ilości omega-3 zmniejsza ryzyko zawału serca o 25%. Co więcej, osoby, które sięgają po omega-3, rzadziej umierają z powodu wspomnianego zawału. Aby dostarczyć wysokiej ilości omega-3 mamy dwa główne rozwiązania. Albo sięgamy po ryby 2-3 razy w tygodniu, albo decydujemy się na wybór oleju z wątroby dorsza lub innych preparatów. Jeśli chodzi o ryby, to pod względem zawartości omega-3 godne polecenia są dziki łosoś, sardynki, śledź i pstrąg tęczowy. Dużo omega-3 znajdziemy też w rybach takich jak halibut, tuńczyk i miecznik, ale nie zachęcam zbyt często sięgać po te ryby, ponieważ mają one większą tendencję do kumulowania zanieczyszczeń. Ogólnie przyjęło się uważać, że około 200 mg omega-3 na dobę jest wystarczające, jednak bazując na literaturze naukowej jestem zdania, że warto, aby były to większe ilości, rzędu 1000 lub 1500 mg. Poza wspomnianymi kwasami omega-3, czyli EPA i DHA, dobry dla serca jest również inny związek z tej grupy, czyli kwas alfa-linolenowy. Również i on zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, a także zmniejsza śmiertelność z powodu choroby wieńcowej. Jego skuteczność działania nie jest jednak aż tak wysoka, jak w przypadku omega-3 obecnych w rybach. Najwięcej kwasu alfa-linolenowego znajdziemy w oleju lnianym, nasionach lnu i orzechach włoskich. Warto zainteresować się też kwasem linolowym. Badacze zauważyli, że jego wysokie spożycie było związane z niższym ryzykiem wystąpienia incydentów wieńcowych o 15% i mniejszą śmiertelnością z powodu chorób serca o 21%. Ten składnik znajdziemy z kolei przede wszystkim w oleju z krokosza barwierskiego, oleju z wiesiołka, oleju z czarnuszki, oleju z pestek winogron, oleju konopnym i orzechach włoskich. Ważną grupę składników bioaktywnych o dobrze udokumentowanym wpływie na serce stanowią też polifenole. Mam tu na myśli związki takie jak kwercetyna, oleuropeina, galusan epigalokatechiny, procyjanidyny, antocyjany czy kwas chlorogenowy. Składniki te obniżają ciśnienie krwi, działają przeciwmiażdżycowo, poprawiają profil lipidowy krwi i w efekcie zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób serca. Aby zadbać o wysokie spożycie tych związków, warto włączyć do diety m.in. kakao, gorzką czekoladę, zieloną herbatę, zieloną kawę, oliwę, truskawki, aronie, maliny, borówki, jabłka i nasiona roślin strączkowych. Z podobnymi właściwościami prozdrowotnymi mamy do czynienia w przypadku karotenoidów, których przedstawicielami są beta-karoten, likopen, luteina i zeaksantyna. Te składniki znajdziemy z kolei w papryce, dyni, marchwi, pomidorach, jarmużu, szpinaku, brokułach, brzoskwiniach, morelach i arbuzie.
Byłoby błędem, gdyby na dzisiejszej liście zabrakło miejsca dla błonnika pokarmowego, któremu w ostatnim czasie niesprawiedliwie odbiera się ważne zasługi dla naszego zdrowia. Jednak nie wdając się w dywagacje, tylko powiem, że dostarczanie wysokich ilości tego składnika wiąże się z mniejszym ryzykiem wystąpienia choroby wieńcowej, nawet o 28%. Dobrym źródłem tego składnika są produkty pełnoziarniste, takie jak kasza gryczana, kasza pęczak, kasza jęczmienna, ryż brązowy, makaron razowy, płatki owsiane, otręby, a także wszelkiego rodzaju orzechy, nasiona i pestki. Oczywiście błonnik znajduje się też w świeżych warzywach, w tym głównie w strączkach i niektórych owocach. Głównie mam tu na myśli truskawki, porzeczki i maliny. Matka natura obdarowała nas naprawdę wieloma składnikami pokarmowymi, które mogą pomóc nam zadbać o zdrowe serce i warto z nich korzystać. Jako że choroby sercowo-naczyniowe bardzo często współwystępują z podwyższonym poziomem cukru we krwi i insulinoopornością, to jednocześnie zachęcam Państwa do zapoznania się z filmem, w którym opowiadam, w jaki sposób i te problemy można rozwiązać. Aby obejrzeć ten materiał, wystarczy teraz kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.